Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś mam dla Was nie jeden, bo aż dwa bardzo ciekawe modele w skali 1:48. Oba z nich to niemieckie potężne tygrysy. Jeden to tygrys 131, który walczył w Afryce, a drugi to tygrys 114, który walczył we Francji. Zapraszam do oglądania. Kogi, buduj historię klocek po klocku. Zacznijmy od tygrysa z numerem 131. Na froncie pudełka przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje, czyli jest nazwa modelu, ilość klocków, kod z tego zestawu. Oczywiście jest również skala 1:48, no i nie zabrakło loga, w skład w której kolekcji on wchodzi, czyli Historical Collection World War II, no i nie mogło też zabraknąć loga Muzeum Pancernego w Bowington. Na odwrocie pudełka przedstawione są inne ciekawe i wartościowe informacje. Niektóre funkcjonalności tego zestawu, ale także jest poświęcone miejsce na rys historyczny całego czołgu, no i tego, jak on walczył w Afryce i jak finalnie trafił do Wielkiej Brytanii. Teraz już możemy przejść do samego tygrysa w skali 1:48, który mierzy kolejno 18 cm długości, 7,5 cm szerokości oraz 6 cm wysokości. I na pewno znajdzie miejsce na półce każdego, kto nie ma wystarczająco dużo miejsca. Tygrys 1 z numerem bocznym 131 ma pustynny kamuflaż, który składa się z koloru piaskowego oraz takiego beżowego. Dokładnie taką samą malaturę miały niemieckie wszystkie czołgi, które wchodziły w skład Afrika Korps i które walczyły właśnie w Afryce. Oprócz tego nasz model ma kilka bardzo ciekawych nadruków. Oczywiście pierwsze, które od razu rzucają się w oczy, to cyfry 131 wymalowane po bokach wieży, ale także na specjalnym koszu amunicyjnym z tyłu. Oczywiście również rzucają się w oczy krzyże belkowe, czyli elementy insygniów, elementy oznaczeń, które wskazywały na przynależność do armii niemieckiej. Kolejnym ciekawym nadrukiem są granaty dymne, właściwie wyrzutnie granatów dymnych, które umieszczone są na wieży. Były to bardzo przydatne rzeczy w przypadku, gdy czołg był uszkodzony, wymagał naprawy lub odholowania. Wtedy można było wypuścić taką zasłonę dymną i po prostu można było czołg odholować lub w miarę doraźnie wyremontować na polu walki. Kolejnym bardzo ciekawym nadrukiem jest wielki wizjer kierowcy, który znajduje się na przedniej płycie pancernej. Kolejne ciekawe elementy znajdują się w tylnej części naszego tygrysa, między innymi na wysokości przedziału silnikowego. To tutaj mamy odwzorowane chociażby dwa filtry po środku oraz charakterystyczne kraty po zewnętrznych stronach. Wentylacja czołgu, no i wentylacja silnika była niezwykle istotna. Kolejne ciekawe nadruki, które znajdują się z tyłu, znajdują się na wieży. Między innymi na tej wysokości znajduje się włas dla ładowniczego, a z tej strony jest specjalny włas amunicyjny, przez który można było ładować właśnie amunicję, tudzież wyrzucać puste łuski. Ostatnim, najciekawszym chyba nadrukiem są czarne bandaże znajdujące się na kołach. Pierwsze tygrysy miały tak zwane koła pełne, które miały takie właśnie gumowe bandaże malowane na czarno. W późniejszych modelach w tygrysach, na przykład E, tudzież w tygrysach 2, koła były już stalowe, odlewane, no i były pozbawione tych gumowych bandaży. Jak już jesteśmy przy podwoziu, no to warto tutaj wspomnieć o podwoziu naszego czołgu. Układ szachulcowy działa bez najmniejszego problemu. Gąsienice również kręcą się w sposób naprawdę piękny, tak więc ten model oprócz swoich ciekawych walorów dekoracyjnych ma również ten element zabawowy. No kolejnym takim bardzo ciekawym elementem zabawowym jest oczywiście ruchoma w zakresie 360 stopni wieża oraz unoszona i opuszczana lufa potężnej 88 mm armaty. Z racji, że jest to model w małej skali, bo 1:48, to nie mogło zabraknąć kilku ciekawych szczegółów, na które ja zawsze zwracam uwagę. Między innymi jest tutaj gniazdo pokładowego karabinu maszynowego MG34, które było obsługiwane przez radiooperatora, znajduje się tutaj, no a pod nim jest szpadel, coś naprawdę charakterystycznego, taki można powiedzieć, że bardzo ciekawy, bardzo rzucający się w oczy element. Nie mogło zabraknąć pasa gąsienic. Ogniwa gąsienic były takim doraźnym dozbrojeniem, dopancerzeniem czołgu, ale zawsze dawało to jakiś tam komfort psychiczny tym załogantom walczącym w pojeździe. Kolejnym ciekawym szczegółem, z którego bardzo się cieszę, że udało się go odwzorować, są filtry
które znajdują się w tylnej części naszego pojazdu. Tygrysy i nie tylko tygrysy, ale wszystkie czołgi, które walczyły w Afryce, były bardzo narażone na to szkodliwe, inwazyjne działanie piasku. Z tyłu tygrysa znajdowały się specjalne filtry, między innymi tutaj widzicie te rury i te dwa takie pojemniki, po dwa właściwie pojemniki znajdujące się z tyłu. One służyły do filtrowania powietrza z piasku, żeby silnik po prostu nam się nie zatarł. To już tyle, jeśli chodzi o tygrysa z numerem 131. Teraz możemy śmiało przejść do drugiego bohatera dzisiejszego materiału, czyli tygrysa z numerem bocznym 114. Recenzję modelu rozpocznijmy klasycznie od omówienia pudełka. Na froncie przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje, czyli m.in. nazwa zestawu, ilość klocków, skala. No jest również informacja o kolekcji Historical Collection World War II, w skład której ten model wchodzi. No i nie mogło zabraknąć loga Musée des Blindés Saumur, którego ten model jest eksponatem. Na odwrocie pudełka przedstawione są inne wartościowe informacje, niektóre funkcje modelu, porównanie z archiwalną fotografią, jest również miejsce na tabelę techniczną dotyczącą tego modelu, no ale także jest również obszerny rys historyczny tego pojazdu od 1944 roku aż do dziś. Trójkolorowy kamuflaż składający się z koloru zielonego, ciemnobrązowego i piaskowego. Charakterystyczny kamuflaż, w sumie standardowy już dla prawie wszystkich niemieckich pojazdów z drugiej połowy II wojny światowej. Właśnie w 1944 roku, mniej więcej na początku tego roku, ten kamuflaż zadebiutował i praktycznie już do końca wojny prawie wszystkie pojazdy były malowane według tego całkiem charakterystycznego wzoru. Nasz tygrys posiada kilka bardzo ciekawych nadruków, które są, powiedzmy sobie szczerze, najciekawsze w tym modelu, bo pamiętajmy, że ma on podwójne oznaczenia. Są to insygnia zarówno niemieckie, jak i francuskie. No i mówiąc o insygniach niemieckich, to nasz czołg ma m.in. numer 114 na wieży oraz krzyż belkowy na kadłubie. A oprócz tego posiada oznaczenia jednostki, oryginalnej niemieckiej jednostki, w skład w której wchodził. Czołg w wersji francuskiej nie posiadałby tych oznaczeń z przodu pancerza, a od boku posiadałby właśnie oznaczenia francuskie, między innymi francuski taki bączek, swoją nazwę własną, no a z jego kadłuba zniknąłby znienawidzony niemiecki krzyż belkowy. Nasz model nie miałby innych zmienionych oznaczeń, ale jeszcze przy samych nadrukach zostańmy na chwilę dłużej, bowiem nasz model również ma odwzorowany charakterystyczny wizjer kierowcy. Na wieży również jest odwzorowany włas dla ładowniczego, tudzież celowniczego, ale warto zwrócić uwagę na to, że zrezygnowano z włazu amunicyjnego. Tak jak w Tygrysie 131 był ten nadruk, tak tutaj już go nie ma, bo w tych późniejszych Tygrysach zrezygnowano z takich dodatków. No i kolejnymi ciekawymi właśnie rzeczami bardzo rzucającymi się w oczy to są charakterystyczne nadruki przedstawiające kraty wentylacyjne. No, odpowiada to za odpowiednią temperaturę silnika. No i to, na co też zwracałem uwagę w Tygrysie 131, a czego tutaj już nie ma, to filtrów na tyle pojazdu. Kolejne różnice to właśnie koła, o których mówiłem wcześniej. Tygrys w wersji E ma koła stalowe, w 100% odlewane. Łatwo je poznać po tym, że one mają liczne wzory. Widać to jakieś gwoździe, widać to jakieś wyżłobienia, frezy, inne takie rzeczy. No te wcześniejsze koła na wcześniejszym Tygrysie tego nie miały i te nie mają też gumowych bandaży wokół. Jak sami widzicie, no nie ma tutaj żadnych nadruków wokół tych kół. Było to rozwiązanie bardzo kosztowne, niekorzystne i zrezygnowano tego w ramach dalszej produkcji. Malutki szczegół, ale który też wskazuje, że jest to Tygrys w wersji E, to jest właśnie ta lampa znajdująca się z przodu pomiędzy portem karabinu maszynowego MG34 a wizjerem kierowcy. Mała latarka, która doświetlała drogę naszego Tygrysa, a właśnie była montowana już w tych późniejszych wersjach. Pojazd prezentuje się bardzo ładnie, jest to na pewno bardzo dekoracyjnie ciekawy model, no ale również tutaj nie brakuje elementów zabawowych. Między innymi są ruchome gąsienice, które ruszają się bez najmniejszego problemu, no a także mamy obracaną w zakresie 360 stopni wieżę razem z ruchomą lufą potężnej 88 mm armaty.
To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o tych legendarnych tygrysach w sekcji komentarzy pod tym filmem. Koniecznie dajcie też znać, który z nich bardziej się Wam podoba i który z nich zagościłby w Waszych prywatnych kolekcjach, bowiem jestem tego bardzo, ale to bardzo ciekaw. Czekam na Wasze opinie oraz komentarze, które są dla nas bardzo ważne. No i do zobaczenia w następnym materiale recenzenckim. No i oczywiście pamiętajcie, by budować historię klocek po klocku.